Córka wzywa pogotowie do swojego ojca. Mężczyzna od dawna ukrywał przed nią chorobę. W szpitalu okazuje się, że kobieta potajemnie szuka kupca na jego dom. Wszystko wiem. Chce mnie sprzedać. Ojciec leży chory w szpitalu i ona chce teraz sprzedać dom? Basiu? Do szpitala przychodzi kobieta z napadem duszącego kaszlu. Tylko natychmiastowe podanie tlenu ratuje ją przed uduszeniem. Lekarze podejrzewają, że to zaawansowane stadium raka. Proszę oddać spokojnie. Mąż pacjentki przychodzi do szpitala tylko po pieniądze na wyjazd z kochanką. Dochodzi do awantury. Nie wiem, najęła się jakichś prochów? Czy nie wiem, co jej dali? Kobieta zbyt często korzystała z solarium. Prawdopodobnie ma raka skóry. Proszę cię, przestań, błagam cię, wiesz, że nie o to mi Mąż chodzi. kobiety broni teścia. Jej ojciec boi się, że trafi na bruk. A ja co? Mam się do przytułku na starość udać? Dziecko, ja teraz jestem tylko na twojej łasce. Karetka jest w drodze do 80-letniego mężczyzny z ostrym bólem brzucha. Choć mieszka sam, pogotowie wezwała jego córka, która często odwiedza ojca. Mimo to nie zorientowała się, że ojciec od dłuższego czasu ukrywał przed nią, że źle się czuje. O, dzień dobry, dzień dobry. Proszę bardzo, proszę. Na lewo i potem w prawo do pokoju. Tata na łóżku siedzi tam. Dzień dobry. Co się stało? Tak? Nie wiem, co się dzieje, bo tata jest zawsze taki pełen werwy, a dzisiaj nawet mi drzwi nie mógł otworzyć. No, Ale co, tak od rana? Tak, znaczy mówi, że mu nic nie jest, ale widzę, że go coś strasznie boli, no nie wiem. Ja bym prosił dowód jakiś osobisty, legitymację tam, jakby mi pani dała. Tato, gdzie masz dowód? Choć starszy pan ma ponad 80 lat, cieszy się ogólnie dobrym zdrowiem. Jednak teraz wyraźnie widać, że ból jest naprawdę silny. Nie, no tam miał zawał wcześniej, ale tak normalnie, no to jest pełen werwy. Od 5 na nogach jest i zawsze wszystko w porządku było. Nie ma z czego aferę robić, Turcja. No, tato, no proszę cię, ale przecież widzimy, że coś ci dolega. Ciśnienie niezłe, 110/70. Nic się nie dzieje. Będę musiał pana osłuchać. Proszę się położyć. Ponieważ córka jest obecna przy badaniu, nawet przy ratownikach mężczyzna próbuje udawać, że nic mu nie jest. Widać jednak, że cierpi. Starszy pan nie ma także odwagi przyznać się, że kilka tygodni temu spadł z roweru i mocno się potłukł. Brzuch miękki, ale bolesne palpacyjnie w śródbrzuszu i nadbrzuszu środkowym. Proszę mi powiedzieć, czy zażywa pan jakieś leki? Na serce zażywam. Miałem zawał 6 lat temu, w listopadzie 2006 roku. Można zobaczyć te leki? No tak, już tak. Będziemy musieli pana zabrać do szpitala. Da pan radę sam wstać? Będziecie musieć troszkę pomóc. Oczywiście. Warfaryna to jest To ja ważne. ci spakuję może świeżą piżamę. Gdzie masz piżamy? Turcja, spodnie i koszulę, nie piżamę. Jak do ludzi z piżamy będę chodził. Ratownicy muszą zabrać pacjenta do szpitala. Bez specjalistycznych badań nie da się określić przyczyny bólu, a wygląda na to, że mężczyzna nie chce ratownikom powiedzieć zbyt wiele w obecności zmartwionej córki. Tego samego dnia na oddział ratunkowy trafia kobieta z duszącym kaszlem. Do szpitala przyprowadził ją syn, bo tak bardzo pokłóciła się z mężem, że odmówił jej pomocy. Podczas gdy matka czeka w kolejce do rejestracji, syn zastanawia się, jak wykręcić się od czekania w szpitalu. Mamuś, może ja już pójdę. Jeszcze tutaj coś złapię. A może masz rację. Idź tylko, nie zapomnij gdzieś telefonu. Może zadzwonić do ojca? Nie dzwoń, tylko mnie zdenerwuje. Chyba nie będziecie sobie w szpitalu skakać do gardeł. Może. To daj mi jeszcze coś na kole. Widziałam automat tutaj. Już Ale moment. wszystko w porządku? Wszystko w porządku, skarbie. Tylko Kupić ci coś? Chłopak uważa, że w szpitalu powinien być z matką jego ojciec, ale też wie, że obecność mężczyzny mogłaby tylko pogorszyć sprawę.
Niedawno okazało się, że ojciec ma kochankę. Mama całą noc kaszlała. Rano poprosiła mnie, żeby zaprowadzić ją do szpitala. Ale nie będę tutaj siedział. Wszędzie chorzy. Jeszcze coś złapię. Martwię się o nią. Mam nadzieję, że ją zbadają i będzie wszystko w porządku. Tylko szkoda, że ojca nie ma. Bo jakby przyszedł, zobaczył, jaka jest chora, to na pewno poświęciłby jej więcej czasu. Tymczasem na oddział dojeżdża karetka ze starszym mężczyzną z bólem brzucha. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną tego stanu, a mężczyzna nadal twierdzi, że nie upadł ani się nie uderzył. Ratownicy podali mu już leki przeciwbólowe, ale mimo wszystko ból się utrzymuje. Do pacjenta został wezwany ordynator oddziału, dr Piotr Wójtowicz. Tak, proszę. Pacjent z silnym bólem brzucha i biegunką, ciśnienie w normie. Uraz zanegował, nie wymiotuje. Starszy pan wyraźnie źle się czuje. Dłużej już nie da rady ukrywać, że coś mu dolega. Panie doktorze, Stanisław Parzycki jest. Piotr Wójtowicz, miło mi. Pierwsze łóżko. Dzień dobry, ja panu pomogę wstać. Dzień dobry pani. Powolutku. Ostrożnie. Dobrze. I ściągniemy kurtkę. Mężczyzna już dawno powinien był zgłosić się do lekarza. Miał jednak nadzieję, że ból sam minie. Niestety przestały pomagać leki przeciwbólowe, których zażywał już bardzo dużo. A proszę mi powiedzieć, gdzie pana ten brzuch boli? Właściwie, panie doktorze, to cały brzuch mnie boli. Proszę się położyć, A zbadam córce pana. to ja nie chciałem nic mówić. Panie Oraz, żeby nie chciałem ją martwić, a poza tym, jak zwykle by wydziwiała. Dobrze, proszę się położyć. To co pan jeszcze córce nie powiedział? Może pan coś zjadł? Coś mocniejszego było? Panie doktorze, ja alkoholu w ogóle nie piję. A z jedzeniem to jest tak, że O, tu bo spokojnie, spokojnie. No, to jak z tym jedzeniem jest? córka Ola mi gotuje. Ja tylko wyciągam z lodówki, odgrzewam. Dziś to miałem taki ból, że zażywam środki przeciwbólowe. Dzisiaj 5 pastylek wziąłem, ale to już nie działa. Ciśnienie 115/80. Ale tak nie wolno, wie pan. No, panie doktorze, wiem, ale co zrobić, jak boli? Dobrze, Weronika, zrobimy tak. Badania laboratoryjne Dobrze? i rentgen brzucha na stojąco. Oczywiście. Temperatura 37,4. Ja jakoś pana naprawimy. Dobrze będzie, panie doktorze? Będzie dobrze. No, cieszę się. W czasie, gdy starszym panem zajmują się już lekarze z oddziału ratunkowego, do szpitala dociera jego córka. To ona wezwała pogotowie. Kobieta jest zaniepokojona i ma wyrzuty sumienia, że wcześniej nie zauważyła, że z ojcem dzieje się coś złego. Wie, że 80-latek wymaga stałej opieki, dlatego chciała, żeby się do niej przeprowadził, ale ojciec odmówił, bo nie chce być dla niej ciężarem. Dzień dobry, przepraszam. Chciałam się zobaczyć z moim ojcem, Stanisław Parzycki. No tak, kojarzę. Tylko wie pani co, teraz jest badanie przeprowadzone, także teraz nie może pani tam wejść, ale proszę sobie usiąść i poczekać, dobrze? Dziękuję, proszę. Na przyjęcie na oddział czeka pacjentka z duszącym kaszlem. Jej stan się pogarsza. Coraz trudniej oddycha i zaczyna kaszleć krwią. Ponieważ kobieta została w szpitalu sama, córka starszego mężczyzny wzywa pielęgniarkę i próbuje pomóc kobiecie. Spokojnie, spokojnie. Ojej. Przepraszam. Pani jedzie z wózkiem. Proszę sobie tutaj usiąść. Pojedziemy na salę, proszę sobie usiąść. Dobrze, ja Powolutku. Dobrze. Jedziemy od razu na salę. Basiu? Tak, pomożesz? Kobieta ma bardzo silny napad kaszlu. Nie może zaczerpnąć tchu. Bez natychmiastowej pomocy lekarskiej może się udusić. Pielęgniarki podają jej tlen. Dasz sobie radę? Tak. Wyniki badań kobiety są fatalne. Lekarze podejrzewają zaawansowany nowotwór. Spokojnie. Niebawem w szpitalu zjawia się mąż pacjentki. Chce pożyczyć pieniądze na wyjazd z kochanką. Wielkie mi rzeczy. Zapalenie płuc. No sam to kiedyś miałem. 2 tygodnie w szpitalu i do domu. Wszystko słyszę? Córka starszego mężczyzny potajemnie szuka kupca na jego dom. Ojciec leży chory w szpitalu i ona chce teraz sprzedać dom? Proszę cię, przestań, błagam cię, wiesz, że nie o to mi chodzi. Nie krzycz na mnie. Myślisz, że dla mnie to jest łatwe? Mąż kobiety staje po stronie teścia. A ja co? Mam się do przytułku na starość udać? Przecież ja bym ci nigdy krzywdy nie zrobiła, tato. Wyjdź mi stąd! Córka wzywa karetkę do starszego mężczyzny z ostrym bólem brzucha. Ojciec od dawna ukrywał, że źle się czuje, bo nie chce być ciężarem dla swojej córki. Odmawia także przeprowadzki do jej mieszkania. 5 pastylek wziąłem,
ale to już nie działa. Ciśnienie 115/80. Ale tak nie wolno, wie pan. No, panie doktorze, wiem, ale co zrobić, jak boli? Syn przyprowadza na oddział chorą matkę. W kolejce do lekarza kobieta dostaje ostrego ataku kaszlu. Nie może oddychać, aż w końcu zaczyna się dusić i kaszlać krwią. Doktor Michał nie może rozpocząć badania pacjentki, dopóki nie opanuje u niej ataku duszności. Zaczęła się dusić. Tlen, podajemy tlen. Już. Spokojnie. Proszę oddać, spokojnie. Proszę się pomóc pani rozebrać. Proszę dać mi rękę. Proszę temperaturę. Już mierzę, doktorze. Już lepiej troszeczkę? Po podaniu tlenu kobieta zaczyna coraz spokojniej oddychać. Lekarz rozpoczyna wywiad medyczny. Od jak dawna pani tak kaszle? Od kilku dni, nie pamiętam, może od kilku tygodni. 39,8. Taka temperatura, na co pani czekała? Ach, nie lubię chodzić po lekarzach. Utrzymujący się od kilku tygodni kaszel i wysoka gorączka mogą świadczyć o toczącym się zapaleniu płuc. A ponieważ pacjentka nie leczyła się wcześniej i choroba od dawna rozwijała się, to bardzo prawdopodobna diagnoza. Tu mamy obustronne trzeszczenie. Ściszenie wypuku. Saturacja? 95% potlenia. Pocę się, panie doktorze, strasznie w nocy, zwłaszcza. Cała pościel mokra. A leczy się pani na coś przewlekle? Jakieś leki pani zażywa? Nie. Nieraz biorę środki uspokajające, jakieś antydepresanty, ale już od 2 tygodni nic nie biorę. Pacjentka brała leki antydepresyjne po tym, jak dowiedziała się o kolejnym romansie swojego męża, który zdradził ją z klientką jej salonu kosmetycznego. Kobieta załamała się i nie zwracała uwagi na narastający kaszel. Dlaczego pan pyta? No, bo jest pani opalona. U nas zima, śnieg pada. A wie pani, z zagranicy można przywieźć pasożyty bakterii, które takie objawy mogą dawać. Doktor Michał zauważył także, że pacjentka jest mocno opalona. Kobieta jest właścicielką solarium i często z niego korzysta. Niech pani powie jeszcze jedną rzecz. Czy pani ostatnio zeszczuplała? A to widać? No, przypuszczam, że tak. Cieszę się, ale to chyba w związku z chorobą. Kobieta, choć już podejrzewa, że może być poważnie chora, nie przypuszcza, że objawy, które wymieniła, mogą oznaczać nawet nowotwór. Lekarz zleca dodatkowe badania. Próbę tuberkulinową. Dopiero kiedy pacjentka powiedziała o depresji, zrozumiałem, dlaczego tak długo zwlekała z wizytą. Z taką dusznością i kaszlem może nie pojawić się u lekarza tylko ktoś, kto albo kompletnie o siebie nie dba, albo nie ma siły zadbać. A pacjentka przyszła dopiero wtedy, kiedy zaczęła pluć krwią. Doktor Wójtowicz otrzymał właśnie wyniki badań starszego mężczyzny z bólem brzucha. Jest przy nim córka, która bardzo się martwi stanem ojca. Już wie, że ból trwał od dłuższego czasu, a ojciec w tajemnicy przed nią zażywał duże ilości leków przeciwbólowych. Córka chce porozmawiać z lekarzem na temat leczenia ojca. Chcę iść do aplikacji. A, to pomogę ci. Dobrze, ja panu pomogę. Dziękuję bardzo. To poczekaj na mnie tutaj. Proszę poczekać chwileczkę. No ale do lekarza rodzinnego to są kolejne godziny czekania, nie mam tyle czasu. No ale proszę pana, ja nie mam uprawnienia, że panu wystawić L4. Serdeczne dzięki. Bardzo proszę. Przepraszam, panie doktorze, skąd u mojego ojca ten ból i ta biegunka? No, biegunka jest prawdopodobnie wynikiem ubocznym zażywania środków przeciwbólowych, ale bardziej niepokoi mnie u taty anemia. Anemia? No, ale to jest niemożliwe. Ja mu gotuję pełnowartościowe pokarmy. Tata nie zarzeka na brak apetytu. Ale być może u taty wystąpiło jakieś krwawienie do przewodu pokarmowego, znaczy jakby ma jakiś wewnętrzny krwotok. Aha, i to pewnie jest przyczyna bólu? No być może, ale sprawdzamy to. Wychodząc z sali do toalety, starszy pan zauważa na korytarzu swoją córkę z lekarzem. Przypadkiem słyszy, że córka w tajemnicy przed nim chce sprzedać jego dom. Nawet znaleźliśmy kupca na dom, ale ja wiem, on jest taki uparty, on się nie zgodzi. No, ja nie Dobrze, mogę a proszę mi... Niech pan sobie odpocznie. Niemożliwe. Tak, zażywa. W tamtą stronę jest toaleta. Wszystko dobrze? Informacja o sprzedaży domu załamuje mężczyznę. Czuje się oszukany przez córkę. Przepisał na nią dom, ale nigdy nie przypuszczał, że będzie chciała go sprzedać. Nie chcę już, dziękuję. No i jak ona tak mogła? I dlaczego? Dom chce sprzedać? A ja co? Mam się do przytułku na starość udać? Nie tak wychowywaliśmy córcie. Z żoną zawsze uczyliśmy, że trzeba ludzi szanować.
a ona na starość dom i ojca chce sprzedać. Nie spodziewałem się tego po niej. Jest mi bardzo przykro. Doktor Piotr wykonuje pacjentowi USG brzucha. Mężczyzna nadal nie może uwierzyć w to, co przypadkiem usłyszał. Bardzo przeżywa decyzję córki o sprzedaży domu. A co pan taki milczący, nic pan nie mówi? Co pan tam zobaczył, panie doktorze, w tym moim brzuchu? No jest jakiś płyn. A to jest niepokojący objaw. To ten płyn tak boli? Być może, bo to może być krew. Wiesz co, wczoraj W pracowałem... tym czasie do szpitala przyjeżdża zięć starszego mężczyzny. Bardzo lubi i szanuje teścia, dlatego martwi się o niego. Wie, że żona planuje sprzedać dom ojca i nie pochwala tego. Nie chce też się spotkać z potencjalnym kupcem. By przyjść, ja już bym chciał zobaczyć ten dom. No to może nie przyjdzie teraz, jak tata jest w szpitalu. No jak ty sobie to wyobrażasz? Chcesz, żeby ojciec o tym nie wiedział? Przecież wiesz, że jak się dowie, to i tak się nie zgodzi. Ola, ale to jest nie fair wobec niego. Ja to załatwię. Jakoś musimy to zrobić. Ja nie wiem, ja wiem, że ty nie chcesz, żeby on z nami Jezu, mieszkał. Ola, proszę cię, przestań, błagam cię, wiesz, że nie o to mi chodzi. Nie krzycz na mnie. Myślisz, że dla mnie to jest łatwe? Myślisz, że chcę go okłamywać? Nie mam nic- Musicie jakoś To jest szpital, bardzo proszę o spokój. Przepraszam bardzo. Nie mam nic przeciwko temu, żeby ojciec z nami Nie mieszkał. mam. Siedzisz sobie za tym biurkiem spokojnie, nic ci nie obchodzi. Ja muszę jakoś to załatwić. Nie mogę go zostawić samego w domu. Wiesz, że musimy to jakoś załatwić. Moja żona w ogóle nie słucha i nie rozumie, co ja do niej mówię. Jak ona sobie to wyobraża? Ojciec leży chory w szpitalu i ona chce teraz sprzedać dom? Za jego plecami? Przecież to jest w ogóle niepoważne i w ogóle nieuczciwe. Mężczyzna uważa, że jego żona oszukuje swojego ojca i nie chce jej w tym pomagać. Kobieta czuje się urażona tym, że mąż nie stoi po jej stronie. Córka chce porozmawiać z ojcem, ale starszy pan jest teraz na badaniach. Kobieta rozmawia w sali z pacjentką, której pomogła podczas ataku kaszlu. Troszkę lepiej lekarz się mną zaopiekował. Także jest w porządku. A pani dlaczego taka zdenerwowana? Coś nie tak z tatusiem? Znaczy z tatem jeszcze nie wiem, dopiero go badają, ale przyszedł mąż i mnie zdenerwował. A zdaje się, że mężowie właściwie od tego są. Mój mąż zdradził mnie ostatnio z klientką z salonu kosmetycznego i niestety nie wiedziałam o tym i nikt o tym mi nie chciał powiedzieć, dlatego że wszystkie się bały, wszystkie pracownice się bały. No i co pani zrobiła? A mamy syna, więc dlatego nie wyrzuciłam go z domu. No to nikt mi pani na to nie pozwala. No przecież tak się nie da żyć. A pani dlaczego się złości na męża? A, no bo się czasem ze mną nie zgadza. No bywa tak. Zobacz, mam pacjenta. Skarży się na bóle brzucha. W tym czasie obaj lekarze mają już wyniki badań swoich pacjentów. Konsultują nawzajem wstępne diagnozy. Pacjent doktora Piotra ma prawdopodobnie krwawienie wewnętrzne, ale potwierdzi to jedynie tomografia komputerowa. Ma anemię. Potem zrobiłem USG. Wynika mi to, że jest krwawienie, tylko skąd. To musisz zrobić tomografię, no nie ma wyjścia. No wiem, czekam. Doktor Michał otrzymał zdjęcie rentgenowskie pacjentki z duszącym kaszlem. Z opisu radiologa wynika, że kobieta ma zapalenie płuc, ale zmiany, które widać na zdjęciu, mogą także oznaczać gruźlicę, a nawet nowotwór. Wiesz co, mnie to wygląda na śródmiąższowe zapalenie płuc. To albo gruźlica. Albo nowotwór z przerzutami do płuc. Wszystkie objawy zgłaszane przez pacjentkę potwierdzają przypuszczenia lekarza, że kobieta choruje na nowotwór. Ale to jeszcze zbyt mało, by postawić ostateczną diagnozę. Ja muszę z nią jeszcze porozmawiać. Musimy poszerzyć wywiad i zrobić kolejne badania. Musimy sprawdzić trzustkę, wątrobę, nerki, macicę i jajniki. Sytuacja jest naprawdę poważna, bo to może być nawet nowotwór. Pani Magdo? Doktor Morawski nie ma dla swojej pacjentki dobrych wiadomości. Kobieta przeczuwa już, że może być poważnie chora. Kilka miesięcy temu odkryła na ręce znamie, które najpierw nie wydawało jej się groźne, ale teraz jest przerażona, bo boi się, że to może być rak skóry. Żadnych ani biegunów. Postanawia powiedzieć o tym lekarzowi. A jakieś zmiany na skórze? Panie doktorze, jest jedna rzecz, co mnie niepokoi. Tutaj mam takiego pieprzyka. Proszę zobaczyć. Leci z niego krew. Ja go bransoletką zahaczyłam. Być może to jest z tego powodu, że go zahaczyłam.
Proszę powiedzieć, czy on się ostatnio zmienił? Czy to urosło? No właśnie nie oglądałam go codziennie, ale tak mi się wydaje, że urosło. Dobrze, ja poproszę na konsultację dermatologa w takim razie. Panie doktorze, a ten kaszel ma związek z tym pieprzykiem? No, porozmawiamy z dermatologiem, ale jedno mogę pani powiedzieć na 100%. Dermatolog nie będzie zachwycony pani opalenizną. Teraz to ja już jestem biała. To akurat zachowajmy dla siebie. Pani Magda ma na przedramieniu znamie, które niestety wygląda bardzo źle. Muszę to skonsultować z dermatologiem, ale w świetle dotychczasowych wyników badań i objawów nie wygląda to najlepiej. Być może pani Magda ma nowotwór z przerzutami do płuc, stąd ten kaszel. Do szpitala wraca syn kobiety. Kiedy wchodzi na salę, od razu zauważa, że mama jest załamana. Kobieta obawia się, że może mieć raka skóry. Już od dawna źle się czuła. Potem znalazła znamie na ręce, a na domiar złego często korzystała z solarium. Teraz żałuje, że tak późno zgłosiła się do lekarza. Ja ci dam piwko. Był ojciec? Wiesz, dzwoniłem do niego. Wiem, że ty nie chcesz, ale on tu powinien być. Nie było go. On ma ważniejsze sprawy niż ja. Ja teraz tutaj będę w szpitalu. Wy zostaniecie sami. Z zapaleniem oskrzeli? To nie jest zapalenie oskrzeli, to jest zapalenie płuc. A nie mówiłem? Taki kaszel i zapalenie oskrzeli, jasne. Słuchaj, siedź tu razem ze mną, dopóki mnie nie przewiozą na oddział. Kobieta boi się zostać w szpitalu sama. Teraz potrzebuje wsparcia, którego mąż nie chce jej zapewnić. Czuje się załamana i opuszczona, choć przed synem z trudem udaje, że jakoś się trzyma. Wziąć ci coś? Nie, nie jestem głodna, tylko zostaw mi komórkę i włącz mi internet. Dlaczego? Włącz mi internet. No dobrze. Naprawdę wszystko w porządku? Wszystko w porządku, daj mi internet. Dobra, to zaraz wracam. Mama to w ogóle woli zostać w szpitalu. No bo ma kosy z ojcem. No bo w sumie... No ojciec ma kogoś. W sumie to się mamie dziwię, że go dawno z domu nie wywaliła. A ojcu, że się nie przeprowadził do tej swojej kochanki. Niby mieszkają razem, a cały czas się kłócą. Nie rozumiem tego. Doktor Piotr chce przeprowadzić badanie tomograficzne u starszego pana. W sali jest jego córka, ale mężczyzna nie odzywa się do niej. Kobieta nie rozumie, o co chodzi. Nie wie, że ojciec podsłuchał jej rozmowę o sprzedaży domu. Dobrze, to ja pójdę po dokumenty. Chodźcie, to... Odejdź, od ciebie nic nie chcę. Ale co się... Zostaw mnie. Co się stało, tato? Zostaw mnie, wiem No wszystko. ale dlaczego Zostaw. tak mówisz? O co ci chodzi? Wszystko słyszałem, wszystko wiem. No ale przecież... Chcesz mnie sprzedać. Jakie sprzedać? Słyszałem, Tato, jak przecież ja bym ci rozmawiałeś z nigdy krzywdy lekarzem nie o sprzedaży zrobiła. domu. Ale Wszystko ja wiem. ci wszystko wytłumaczę, tato. Co mi wytłumaczysz? W tej chwili wiem tylko tyle, że chcesz dom sprzedać i mnie sprzedać. Przecież ja bym ci nigdy krzywdy nie zrobiła, tato. Ja wiem, co słyszałem. Wyjdź mi stąd. Panie Stanisławie, ja panu pomogę, spokojnie. Ojciec nie wierzy w dobre chęci córki. Czuje się oszukany. Boi się, że nie będzie miał dokąd wracać. To normalnie. Dobrze. Jak on mógł mi tak powiedzieć? No jak? Przecież staram się jak mogę. Robię wszystko dla niego. Bardzo mi przykro, że dowiedział się w ten sposób, bo nawet nie miałam okazji mu tego wszystkiego wytłumaczyć. Ja już nie wiem, co mam robić. On za nic nie będzie chciał się przeprowadzić do nas, a ja za nic nie mogę mu pozwolić zostać samemu. W izbie przyjęć nadal czeka zięć starszego pana. Jego teść jest przekonany, że on również jest przeciwko niemu. Czy ty o wszystkim wiedziałeś? Wiedziałeś, co ona chce zrobić? Nie rozumiem, o czym tata mówi. Nie wiem, o co chodzi. Ola chce sprzedać dom. Ty też chcesz? Ale tato, Ola nie chce źle. To ty też. Ja Jedźmy nie. już. Nie chcę z nimi rozmawiać. Dobrze, przyjdziemy. No dziękuję ci, że mnie wspierasz. No ale co miałem mu powiedzieć? Przecież znasz moje zdanie na temat tej sprzedaży. Znam. Ale Ola, jak ty mogłaś w ogóle mu teraz o tym powiedzieć, kiedy on jest taki chory? Oszalałeś. Nie powiedziałam mu. Słyszał, jak rozmawiałam z lekarzem. Krwawienie doobszerne. Lekarze wykonują starszemu mężczyźnie tomografię komputerową brzucha. Badanie wykazuje, że pacjent ma krwiaka podśledzioną i konieczna będzie operacja. W tym przypadku zabieg jest dodatkowo niebezpieczny z uwagi na wiek pacjenta. No powoli, panie Stanisławie, niestety ma pan krwiaka podśledzioną, będziemy to musieli usunąć.
Usunąć, ale jak? No, operacyjnie. Podśledzioną, a gdzie to jest? Tu, gdzie pana boli, po lewej stronie, pod żebrami. A to może... Ale nie, to niemożliwe. No, ale co jest niemożliwe? Z miesiąc temu Powoli, panie Stanisławie. Powoli, powoli. jechałem na rowerze z targu. I tak się nieszczęśliwie przewróciłem, że uderzyłem kierownicą właśnie tu w brzuch. No, widzi pan. Bolało bardzo. I mamy powód pańskich dolegliwości, no ale to miesiąc temu i nic pan nie mówił. Bolało, panie doktorze, ale nie mówiłem, bo bałem się, że córcia znów zacznie marudzić. No tak. Okazuje się, że powodem bólu brzucha pacjenta jest krwiak, który powstał po upadku z roweru, o czym pan Stanisław nie powiedział córce. Bał się, że znów będzie namawiać go na przeprowadzkę do jej mieszkania. Nagraj mi to na płytkę, dobra? Dzięki. Proszę państwa, tata ma krwiaka podśledzioną. Jest krwawienie dotrzewne, ją pękł po prostu i musimy to operować szybko. Ale jak? Teraz, zaraz? No teraz. Jedziemy z panem na salę segregacji, trzeba podać płyny, dobrze? Ola, my musimy porozmawiać jeszcze. Dobrze, zaraz przyjdę tam do ciebie, tato. Proszę państwa, tata miał miesiąc temu wypadek. Miał uraz, zrobił się krwiak, teraz ten krwiak pękł i jest krwawienie dotrzewne. No, to jest bardzo niebezpieczne, trzeba to operować natychmiast. No i co teraz? Przecież po operacji tata nie będzie mógł być sam. Tata się nie przyznał, że miał wypadek na rowerze, bo ja bym oczywiście nalegała, żeby był z nami, a nie sam na wsi. To jest wszystko moja wina. Tata po prostu się bał. Może Janek ma rację. Może ja mu rzeczywiście robię krzywdę tą swoją troską. Wie pani co, zbadam jeszcze tę zmianę dermatoskopem. Kobietę z podejrzeniem nowotworu bada dermatolog. Pacjentka jest przerażona, bo zdążyła już przeczytać w internecie, jak bardzo niebezpieczny i ciężki do wyleczenia jest czerniak złośliwy. Niestety, lekarze także są przekonani, że kobieta rzeczywiście może mieć raka, bo objaw na skórze jest typowy. Starają się jednak uspokoić pacjentkę. Zanim postawią ostateczną diagnozę, muszą wyciąć i zbadać znamie na ręce. Zarzuty, panie doktorze. Pani Magdo, widziała pani te zdjęcia w internecie, więc nie będziemy ukrywać, że ta zmiana nie wygląda dobrze, ale tak naprawdę nic jeszcze nie wiemy. Poza tym to tak. To trzeba przede wszystkim wyciąć. Lekarz to musi ocenić, czy to w ogóle jest czerniak. Trzeba zrobić badania histopatologiczne i dopiero potem będziemy decydować, co dalej. Tak, jeżeli jest to czerniak, to co mam? To zapalenie płuc. Ale my jeszcze nie wiemy, czy to jest czerniak. No to naprawdę. To nie jest ani czas, ani miejsce, żeby o tym rozmawiać, dobrze? Przepraszam, ja się Nie tego ma pani już za w co internecie przepraszać. naczytałam. I dlatego właśnie nie trzeba za dużo czytać w internecie, zwłaszcza na temat chorób, dobrze? Teraz przewieziemy panią na tomografię, zrobimy badanie i mam nadzieję, że w czasie tego badania okaże się, czy to są przerzuty, czy nie, dobrze? No, by nic nie wyszło. To znamie rzeczywiście nie wygląda dobrze. Zresztą pacjentka jest w grupie, gdzie ryzyko rozwoju czerniaka jest wysokie. Ma liczne znamiona barwnikowe, często opalała się w solarium, a to przecież promieniowanie UV, które może spowodować zezłośliwienie znamienia. Zresztą często mówimy pacjentom, żeby się nadmiernie nie opalali, ale z marnym skutkiem. Starszy pan z bólem brzucha musi być natychmiast operowany. Boi się jednak, że może nie przeżyć zabiegu. Dlatego najpierw chce porozmawiać z córką. Ma do niej ogromny żal. Nie gniewaj się na mnie, przepraszam cię. Olu, czy ten kupiec to już umówiony? Nie, tato, to na razie takie luźne rozmowy są. No tak, ale lekarzowi powiedziałeś, że umówiony. Nie okłamuj mnie. Wiem, ale nie rozmawiajmy teraz o tym. Będziesz miał operację i... No właśnie dlatego musimy o tym teraz porozmawiać. Zrobić jak zechcesz, dom jest twój. Ale jak ci go zapisywałem, to przez myśl by mi nie przeszło, że nie pozwolisz mi dożyć ostatnich dni u siebie. No, ale tato, ja chciałam ci o tym wszystkim powiedzieć. Ale nie powiedziałaś. Dziecko, ja teraz jestem tylko na twojej łasce. Zrobić jak zechcesz. Oddasz mnie gdzieś? Trudno. No tato, jakie oddasz? Przecież ja bym cię nigdy w życiu nie oddała. Przepraszam, nie gniewaj się już na mnie. Ja nic nie zrobię bez twojej zgody. Cieszę się.
Panie Stanisławie, mamy już krew. Zabieram pana na operację. Weronika, zabieramy pana na blok. Tak, dobrze. Rozmowa z córką podniosła na duchu starszego mężczyznę. Wierzy, że córka postąpi słusznie i nie sprzeda rodzinnego domu. Pielęgniarka zabiera na badanie tomograficzne kobietę z podejrzeniem raka skóry. Wciąż nie wiadomo, czy zmiany w jej płócach to przerzuty nowotworowe. Pacjentka bardzo boi się. Myśli o najgorszym. Co by pani zrobiła, jakby się pani dowiedziała, że ma pani kilka miesięcy życia? Jeszcze nic nie jest wiadomo. Dobrze mówić. W szpitalu pojawia się w końcu mąż kobiety, ale mężczyzna nie przyjechał, by wspierać żonę w chorobie. Potrzebuje pieniędzy na wyjazd z kochanką. Dobrze, że jesteś. O, dobrze cię widzę. Co się dzieje? Matka ma zapalenie płuc. Z tego taka afera? Tu jest, patrz. Ej, poczekajcie. Gdzie ty jedziesz? Jadę na badania. Trzeba więcej fajek palić. Mówiłem. Poczekacie tutaj na mnie? Długo to potrwa? Nie wiem, nigdy nie miałam tomografii. Jak chcesz, to idź. Poczekam. Sprawę mam. Ojciec, wiesz, że daj jej spokój. Nie widzisz, że płakała? A czemu ona wiecznie płacze? Jak będziesz większy, to zobaczysz. Kobiety wiecznie płaczą. Jak czegoś chcą. Ty i te twoje mądrości. Dobra, poczekamy. Wielkie mi rzeczy. Zapalenie płuc. No sam to kiedyś miałem. 2 tygodnie w szpitalu i do domu. A Magda? Zawsze, kiedy mi się najbardziej spieszy, to ona mi taki numer wykręca. A przynajmniej pobędziemy trochę z Bartkiem sami i nie będę słyszał tych narzekań o nieporządek, o bałagan. A zresztą ja i tak mam swoje plany. Podczas badania stan pacjentki gwałtownie się pogarsza. Lekarze przerywają badanie. Niestety pani Magda czuje się coraz gorzej. Okazuje się, że w opłucnej zgromadził się płyn. Lekarz musi go usunąć. Mąż pacjentki chce od niej pieniędzy na wyjazd z kochanką. Przerażona kobieta jest zdruzgotana, ale nie zamierza się poddać ani mężowi, ani chorobie. Spakuj się do niej i wynoś mi się z mojego życia. Nie wiem, nałykałaś się jakichś prochów? Czy nie wiem, co jej dali? Czy też się z nią w ogóle nie można dogadać? Ostrożnie ze słówkami. Syn kobiety widzi, jak okrutny dla matki jest ojciec. Nie chce go znać. Ty możesz wylecieć z domu. Spadaj! No. Co się tu dzieje w tym szpitalu? Na oddział ratunkowy trafia starszy mężczyzna z krwiakiem pod śledzioną. Musi być natychmiast operowany. W szpitalu dowiaduje się, że córka za jego plecami chce sprzedać dom, który jej zapisał. Uparty, on się nie zgodzi. No, Dobrze, a proszę... Niech pan sobie odpocznie. Niemożliwe. A ja co? Mam się do przytułku na starość udać? W szpitalu jest także pacjentka, u której lekarze podejrzewają raka skóry. Kobieta jest właścicielką solarium i często się opala. Co się dzieje? Matka ma zapalenie płuc. Z tego taka afera? Tu jest, patrz. Długo to potrwa? Kobieta nie może liczyć na wsparcie męża, który właśnie zamierza wyjechać na wakacje z kochanką. Poczekam. Sprawę mam. Ojciec. Lekarze wykonują Magdalenie Matys tomografię komputerową płuc. Kobieta ma na przedramieniu znamie, które wygląda jak typowy objaw czerniaka skóry. Możliwe, że nowotwór dał już przerzuty do płuc. W takim przypadku kobiecie zostało kilka miesięcy życia. Podajemy tlen, leki przeciwkaszlowe. Proszę przygotować panią i przewieźć do sali zabiegowej, dobrze? Dobra. Dziękuję. Niestety pani Magda czuje się coraz gorzej. Podaliśmy leki i tlen. Teraz czekam, aż zaczną działać leki przeciwkaszlowe, ponieważ muszę wykonać nakłucie opłucnej i odprowadzić z niej płyn. Część tego płynu prześlę potem do badań, ponieważ musimy ostatecznie określić, czy wysięg ma charakter zapalny czy nowotworowy. Nie wygląda to na przerzuty, ale no, pewności nie ma. Na razie pani Magda ma groźne zapalenie płuc. Poproszę węflon. Doktor Michał musi teraz usunąć płyn z opłucnej u pacjentki. Kobieta została znieczulona i dostała leki przeciwkaszlowe, żeby zatrzymać duszności. Inaczej wykonanie nakłucia byłoby trudne. Pacjentka bardzo się boi. Pani to by nie wolała tak nad morze pojechać, na plaży się poopalać? No, nigdy się nie ma czasu nad morze na wakacje. Nie byłam na wakacjach od 4 lat. Wieczne Może za problemy. dużo tego solarium, co? No być może, ale trzeba i tak pilnować interesu. Badanie płynu pozwoli stwierdzić, czy zmiany w płucach kobiety to przerzuty nowotworu, czy tylko zapalenie płuc. Sama pacjentka podejrzewa, że to nowotwór.
trudno jej opanować strach. Boi się, że zostało jej kilka miesięcy życia. Tymczasem zakończyła się operacja usunięcia krwiaka u starszego mężczyzny. Wszystko przebiegło pomyślnie, a pacjent niedługo będzie mógł wrócić do swojego domu. Ale mówiąc poważnie, musiałem też usunąć śledzionę, ponieważ była pęknięta na długości 5 centymetrów. Boże. Będzie dobrze, prawda? Słyszałem, że bez śledzionej można żyć, ale... Można, tylko będzie osłabiona odporność. Musi uważać. Zwłaszcza na infekcje. Dziękuję. Dziękujemy, panie doktorze. Widzisz, wszystko dobrze. Pacjentka z podejrzeniem czerniaka jest już na sali obserwacji. Doktor Michał zapoznał się właśnie z wynikami jej badań. Na szczęście zmiany w płucach to po prostu zapalenie płuc, które nie ma związku z rakiem skóry. Niestety nie wyklucza to jeszcze nowotworu. Teraz należy wyciąć i zbadać znamie na ręce kobiety. To jest tak wcześnie wykryty, że nie rokuje źle. Czyli dalej siedzę na bombie. Ale nie na odłamkowej. Prawdopodobnie ten czerniak nie dał jeszcze przerzutów, więc jesteśmy w stanie go wyleczyć. Panie doktorze, tylko mam prośbę, żeby pan jeszcze mojej rodziny nie mówił. Mój syn to jeszcze dzieciak, a męża pewno by to ucieszył. Dobrze, jak pani chce. Dziękuję ślicznie, proszę ich poprosić. Dobrze, ale pojedynczo. Okej. Kobieta nie chce martwić syna swoją chorobą. Wie, że bardzo by to przeżył. Na męża z kolei nie może liczyć, bo od dawna ją zdradza i bardziej interesuje go stan jej konta niż stan zdrowia. Mężczyzna od lat nie pracuje i żyje tylko z pieniędzy żony. Ubieramy fartuch. Dzień dobry. Jest okej? Tak, wszystko dobrze, może pan iść. No, cześć Magda. Cześć. Co się dzieje? A, miałam ściągany płyn z opłucnej. A co to za opłucna? A, wiesz, taka błona wokół płuc i tam... Jezus, czekam i czekam. A co, śpieszysz się do swojej kochanki? Nie spieszę się, ale wiesz co? Sprawę mam, wyjazd mi się trafił taki tydzień czasu. Krzysiek załatwił nurkowanie. Wyjazd, nurkowanie? No to weź Bartka. Choć mężczyzna widzi, że żona jest w złym stanie, nie zwraca na to uwagi. Chce pojechać na wakacje z kochanką i potrzebuje pieniędzy z konta żony. Zliczyłem zyski z salonu i wszystko poszło na twoje konto, a potrzebowałem parę groszy na ten wyjazd. No i potrzebuję kartę i PIN. No, PIN-u i karty nie dostaniesz. Bartek ci wypłaci. Syn słyszy rozmowę rodziców. Nie może uwierzyć w zachowanie ojca. Za to jego matka zbiera w sobie wszystkie siły, żeby w końcu wyrzucić męża. Weź sobie dużą torbę, ale taką dużą i spakuj się do niej i wynoś mi się z mojego życia. Posłuchaj, zwariowałaś. Tak, zwariowałam. Po prostu cię wyrzucam. Do widzenia. Wiesz co, nie wiem, jak ci się polepszy, może to porozmawiamy. Nie, w tej sprawie mi się nie polepszy. Do widzenia. Siostro, nie wiem, co wy jej tu dajecie. Wszystko, co trzeba. Wszystko, co trzeba. Mężczyzna jest zaskoczony reakcją żony i nie przyjmuje do wiadomości, że właśnie został wyrzucony z domu. Teraz próbuje podejść syna, żeby ten wypłacił dla niego więcej pieniędzy, niż powiedziała żona. Co ty chcesz? Posłuchaj, matka da ci kartę, wypłacisz mi kasę. Ile? 8 000. Jakie 8 000? Chcesz jej konto wyczyścić? Zwariowałeś? Jakie wyczyścisz? Co, podsłuchiwałeś? Nie Chyba podsłuchiwałem. Rozmawiam z matką. Miałeś Przestań to się za drzwiami. zachowywać jak dziecko. Matka leży w szpitalu, nie wiadomo co jej jest. A ty co, na wakacje sobie pojedziesz, tak? Posłuchaj, nie krzycz. Jak będziesz miał więcej lat, to będziesz krzyczał, No a nie jasne. teraz. A ty się zachowujesz jak dzieciak. Jakie Kompletnie dzieciak? nieodpowiedzialnie. Jakie dzieciak? Słuchaj, Ostrożnie ze słówkami. rozumiesz, Ostrożnie jak ze wrócisz do słówkami. domu, spakuj się i wypadaj z tego domu. Macie tam nie Gówniarzu, być. ty możesz wylecieć z domu. Spadaj! No. Co się tu dzieje w tym szpitalu? Gówniarz mnie chce z domu wyrzucać? Przecież on kończy 18 lat niedługo. Teraz to ja go mogę wyrzucić. Jeszcze ta Magda. Nie wiem, najęła się jakichś prochów? Czy nie wiem, co jej dali? Czy też się z nią w ogóle nie można dogadać? A, wrócę z tego wyjazdu. Pogadamy, wszystko wróci do normy. Stanisław Parzycki już tydzień po operacji poczuł się na tyle dobrze, że wypisał się ze szpitala na własne żądanie. Wraca do swojego domu, ale zgodził się więcej czasu spędzać w mieście u swojej córki. Dziękuję bardzo. Do widzenia, dużo zdrowia. Do widzenia, ale nie w szpitalu już. Na mieście Do lepiej. widzenia. I po strachu. Do domu wracam. Ola posiedzi u mnie parę dni, żeby wszystkiego dopilnować. A ja muszę zadbać o kury i sadzonki.
Potem pojadę do niej, żeby całkiem wydobrzeć. Córkę mam bardzo dobrą. Muszę więcej z nią przebywać. Pojadę do niej na całą zimę, żeby była spokojniejsza. Bardzo ładnie wygląda. Lekarze wycięli znamie na ręce Magdaleny Matys. Niestety badania potwierdziły, że kobieta ma czerniaka złośliwego. Ponieważ jednak został wykryty w bardzo wczesnej fazie, lekarze dają pacjentce szansę na pełne wyzdrowienie. Odważyłam się wyrzucić mojego męża z życia. I teraz, jak dostanę od losu jeszcze jedną szansę i pokonam czerniaka, to będę w końcu żyć tak, jak chcę. Po prostu chcę być szczęśliwa. Matka 5-letniego chłopca przynosi go do szpitala w ciężkim stanie. Lekarze muszą go ratować. W ogóle nie mogę go dobudzić. On jest zdrowy. On musi być. Nie, mówię ci, że mnie boli ręka, mógłbyś mnie nie dotykać. Sama sobie wsiądę, tak? Pacjentką szpitala jest lesbijka, która bierze udział w nielegalnych walkach za pieniądze. Posłuchaj, jeżeli wyjdziesz, a masz naprawdę krwotok, to może się dla ciebie tragicznie skończyć. Jak nie wyrzucisz chłopie tej łapy, to za chwilę się dla ciebie to tragicznie skończy. No właśnie. Mimo ostrzeżeń lekarza dziewczyna wychodzi ze szpitala. Jej stan dramatycznie się pogarsza. Lekarze muszą walczyć o jej życie. Panie doktorze, moja dziewczyna. Lekarze podejrzewają u chłopca autyzm. Jego matka boi się, że kiedy mąż dowie się o chorobie, zostawi rodzinę. To znaczy, że jest niedorozwinięty, tak? Nie. A jak to jest? Przecież ja wiem, co to jest autyzm. Nie, proszę pana, proszę- Upośledzone dzieci go mają. Proszę się uspokoić. Nie z panią rozmawiałem. Dobrze, ale pan rozmawia przy dziecku. Proszę się Ja uspokoić się i na to nie posłuchać. pisałem. Ja nie mogę mieć takiego dzieciaka, to jest jakiś niedorozwój.